Stan, daj piłkę. Zupełnie jak w Star Trek. Dotknijcie. Nie, nie ma mowy. Chcesz mieć swój talent? Tylko w ten sposób go odzyskasz. Kamera numer 1, kamera numer 2, recenzja piłki Electric, ujęcie pierwsze. A w dzisiejszej recenzji niesamowicie ciekawa piłka, od której dostaniecie niesamowitą energię. Who got the power? O! No tak, ale czy piłka Electric, jak sama nazwa tej piłki mówi, daje nam niesamowitą moc, elektryczność, dzięki której nasz skill momentalnie wzrośnie? Przekonajmy się w tej recenzji. Piłka jest marki Footstyle, jest to francuska ekipa składająca się z freestylerów m.in. takich jak Mathieu Pierron, wielokrotny mistrz świata w kategorii routine, legenda właśnie tej kategorii Gauthier Fayol, freestyler, który mówi i po francusku i po polsku Kajtek Czaja oraz kolejna legenda tego sportu, gość, który wymyślił trik, który jest używany niemal na każdej battle na mistrzostwach świata, Jordan. Firma ta oprócz tej piłki produkuje wszelkiego rodzaju odzież i mają bardzo ciekawe plecaki. No i właśnie teraz wleciała piłka Electric. Zacznijmy może od wyglądu tej piłki. Jest pokryta wszelkiego rodzaju kolorami. Nie powiem wam ile ich jest, ale jest ich dużo. Są to abstrakcyjne wzory. Nie wiem czy wszystkim może się to podobać, ale jak wiecie, ja bardzo lubię wielorakie, kolorowe wzory. Ubieram się tak, więc taki wzór jak najbardziej mi pasuje. Abstrakcjonizm pełną parą. Piłka rzuca się w oczy, jest wyjątkowa na swój sposób, jeśli chodzi o wygląd. Oprócz tych ciekawych kolorków mamy tutaj jeszcze napisy, nazwę firmy Footstyle oraz bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o zaprojektowanie postaci wokół wentyla na piłkę. No i pod spodem jest ich strona internetowa, gdzie możecie kupić tę piłkę. Nasza piłka nie jest idealnie piękna, ma widoczne zmarszczki, które zostają po napompowaniu piłki. No i niestety się nie da tego uniknąć, zostaje coś takiego. Musicie mieć tylko nadzieję, że jak zamówicie piłkę, to ona nie będzie zgięta aż za bardzo. Oraz bardzo ciekawy przekaz piłki Kick it or trick it, czyli oznacza to, że ta piłka jest przeznaczona nie tylko do freestylu, ale również do kopania. No właśnie, dla kogo jest ta piłka, do czego ona jest przeznaczona? Otóż Footstyle jest nie tylko typowo freestylową ekipą. Fakt, są tam freestylerzy światowej klasy, jedni z najlepszych na świecie, no ale oprócz prezentowania na swoich social mediach trików freestylowych, pokazują się również od strony piłkarskiej i nagrywają wszelkiego rodzaju trickshoty, challenge na boiskach piłkarskich, więc zapewne celują w szeroką publiczność. No i ta piłka jest stworzona nie tylko dla freestylerów, ale również dla tych, którzy lubią na boisku robić coś więcej niż zwykła piłka nożna. No i tą piłką mają zamiar trafić do szerokiego grona zajawkowiczów z piłką. No ale w tej recenzji będę ją oceniać pod kątem freestylu. Dobra, jak Footstyle opisuje na swojej stronie internetowej odnośnie tej piłki, piłka Electric to piłka meczowa. To już jest ciekawa informacja.
Przeprowadziliśmy wiele badań nad powłoką tego, aby zapewnić lepszą przyczepność niż klasyczne piłki. No tak, niektóre meczówki mają to do siebie, że są śliskie, ale również są te, których grip jest naprawdę bardzo dobry. Electric pozwala na pełną praktykę freestylu zarówno w górnych częściach ciała, jak i tych niżej. Jest to zatem idealne narzędzie dla freestylera, które stara się opanować wszystkie style. No i to dokładnie sprawdzimy. Będzie pasować do najbardziej wymagających, którzy szukają wydajności, ale także freestylerów, którzy skupiają się na stylu i kreatywności. No i zobaczymy, bo ja jestem bardzo wymagający, jeśli chodzi o styl R, więc sprawdzimy. A czy jestem freestylerem, który się skupia na stylu i kreatywności? Śmiem wątpić, ale też sprawdzę ten aspekt tej piłki. Został zaprojektowany z tych samych materiałów i tej samej jakości, co profesjonalne piłki używane do meczów międzynarodowych, czyli meczówki. Czyli jak opisują na stronie, piłka jest wzorowana na piłkach meczowych. Zobaczymy, jak wypadnie ta piłka. No dobrze, zacznijmy oceniać tę piłkę. Pierwszy aspekt, który rzucił mi się podczas treningu, to jej odbicie, a raczej brak odbicia. Jest to rzecz najbardziej odczuwalna dla mnie podczas gry. I jest to dziwne, no rzucę dosyć odważną tezę, że ona się odbija prawie jak Monta Street Match. Ona się odbija dużo mniej niż zwykła piłka, co może nieść za sobą wiele minusów. Między innymi jeśli praktykujesz triki, które polegają na odbijaniu piłki od ziemi, czyli takie od piszczela, od stopy, wiecie o co chodzi, no to nie sprawuje się to dobrze, jeśli chodzi o te kwestie. Oraz pancake'i, więc Mateusz Włodarczyk nie będzie zadowolony z tej piłki. Również w lowerze to odczuwałem. Żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr, zobaczcie, jak odbija się ta piłka w porównaniu do piłki kontrolki od For Freestyle. Zobaczcie najwyższy moment szybowania tej piłki w górze po pierwszym odbiciu i widać to na pierwszy rzut oka, że to odbicie jest dużo mniejsze. No ale tak czy inaczej to odbicie nie jest fatalne, no w końcu jakoś się odbija. Czy może to wyjść na plus w jakichś innych sytuacjach? Myślę, że tak. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak łapanie stali, no to ta piłka siada, co nie? Więc można wydedukować, że ta piłka będzie siadać dobrze na stale i będziemy dobrze ją kontrolować. I tak jest, mi się wydaje, w tym przypadku. Oraz wszelkiego rodzaju rzeczy łapane między nogi na kontrolę. Ona się sprawdza w tych sytuacjach, gdzie nie trzeba jakiejś większej odbijalności tej piłki. To tak, to wtedy się sprawdza. Następny aspekt, pomówmy o wadze tej piłki oraz o poczuciu lekkości. Zważyłem tę piłkę, ona waży 425 gram. No i porównując do piłki Control od For Freestyle, ona waży 430 gram, więc jest różnica 5 gram między tymi piłkami, co w odczuciu podczas gry różnicą jest dosyć dużą. Ale teraz pytanie, czy Electric wychodzi na plus czy na minus? No oceniając, jak mi się grało tą piłką w lowerze, no to oceniam na minus. Piłka jest niezwykle lekka. Powiem tak, grało mi się nią jak balonem albo montą, czyli to są piłki, które nie są dla mnie wygodne, ponieważ są za lekkie, ale to wychodzi z mojego przyzwyczajenia do piłek meczowych, do której wagi się ja przyzwyczaiłem. Zatem zmierzam do tego, że ta piłka może być dobra dla początkujących graczy, dla osób, które mają mniej sił w nogach, dla osób, dla których więcej niż 5 hopów może sprawiać większe problemy. Więc tak, jeśli chodzi o rozwijanie stylu R, ta piłka może odpowiadać tym zawodnikom, tym grajkom, ponieważ piłka jest bardzo lekka, ale dla mnie osobiście ona jest za lekka. Bywały takie momenty, że nie wiedziałem, jak ją odbić i jak zahaczyć. Oraz co ciekawe, kiedy trzymałem Solstala i wiaterek lekko mi zawiał, no to ciężko było mi utrzymać piłkę na podeszwie, ponieważ no wiatr panował nad piłką bardziej niż ja. Więc tak, dla mnie na minus ta jej lekkość, ale dla początkujących to może być plus, ponieważ tak jak mówiłem, będzie wam się lepiej progresowało w stylu R i poczujecie tę lekkość z dobrej strony. No dobrze, przejdźmy do kolejnej kwestii. Tym aspektem jest grip, czyli przyczepność tej piłki. No to spełnia swoją rolę. Jeśli chodzi o piłki typowo gripowe, na przykład z For Freestyle, to ta przyczepność jest tak mocna, że aż czasami się ona klinuje między nogami, a w niektórych meczówkach ta piłka może być za śliska. Więc dla osób, które lubią bloki,
na przykład dla mnie, kiedy mam często takie momenty, gdzie w naostalu łapię piłkę pod kolano i wyrzucam piłkę. To jest tak naprawdę trik, który sprawdzam gripowatość piłki bądź moich spodenek. A często jest tak, że spodenki nie przyczepiają się do piłki tak jak to robi skóra. Nie Paweł, tylko skóra w waszej nodze. A w tym przypadku zarówno piłka, jak i skóra przyczepiały mi się do nogi. Więc tak, wszelkiego rodzaju slapy, pixie triki, zagrania blokowe, to ta piłka spełniała swoją funkcję, więc jeśli jesteś freestylerem, który bardziej lubi stylówkę niż styl R, no to myślę, że to jest odpowiednia opcja dla ciebie. No dobrze, przejdźmy do największej zmory dla mnie, czyli jak się grało lowera. No i to jest najcięższa rzecz do ocenienia, jeśli chodzi o tę piłkę, bo powiem tak, basiki i jako tako grało się dobrze, chociaż były momenty, gdzie traciłem kontrolę, zupełnie traciłem kontrolę nad tą piłką, więc mogę wydedukować to tak, że wracając znowu do początkujący freestylerzy, zwykłe basicowe komba na ilość, może im się grać dosyć przyjemnie. Ale jeśli przejdziemy do tego bardziej zaawansowanego freestylu, wykonywanie trójek albo wykonywanie dwójek na ilość, no i oczywiście NT-ki, no to tu już jest cięższa sprawa. Jeśli właśnie chodzi o NT, strasznie ciężko było mi ją wyważyć, jeśli chodzi o wyskoki i wybicie. No musiałem się do niej solidnie przyzwyczaić, no i najwięcej co mogłem zrobić to 7 tatwów na jedną nogę. Ciężko jest mi wyważyć tę piłkę, są takie momenty właśnie, że piłka mi się odbija pod nogą, albo w ogóle mi się nie wybija do góry, co jest właśnie dosyć dziwne, bo ja nie mam aż takich problemów z NT-kami. Dla przykładu była taka sytuacja i nie wiem, czy to jest efekt placebo, czy zbieg okoliczności, czy rzeczywiście ta piłka jest słaba do NT-ków. Próbowałem zrobić skórę NT przez długi czas, wziąłem kontrolkę, bo zawsze biorę inną piłkę, którą często gram na trening, żeby mieć porównanie, czy to ja jestem słaby, czy piłka jest słaba, wiecie o co chodzi. No i za drugą próbą skórę NT mi siadło. Tu zostawiam do waszej oceny. Bywały takie momenty, że zrobiłem jakiś trudny trik do komba, potem w środku komba następny jakiś trudniejszy trik, już coraz ciężej było mi panować nad tym kombem, latałem na boki. Bywały właśnie takie momenty, że już miałem upodowane to kombo, już wiecie, taki luzik, arbuzik, wszystko mam pod kontrolą, zaraz zrobię kolejny trudny trik, a tu nagle przy hopie ucieka mi na bok i cały muszę podskoczyć za piłką, żeby złapać tę kontrolę i no męczę się z nią, ponieważ jej odbicie, jej lekkość no nie współpracuje z tym, co ja mam wypracowane w stylu R, więc podsumowując, przy trudniejszych trikach R-owych, przy dłuższych kombinacjach strasznie traci się panowanie nad tą piłką. Przy zwykłych basicach dla początkującego dalej myślę, że to jest dobra opcja. Przejdźmy do następnego stylu. Styl upper. No tak, jeśli chodzi o granie bloków, ta piłka ma swój dobry grip. Ale coś dziwnego dzieje się, kiedy mamy ją na włosach. Ona dostaje niesamowity poślizg. Dosyć dobrze się gra z tym poślizgiem rollery na ilość, ale czasami są takie momenty, że próbuję opanować side'a, ona mi zjeżdża z tego side'a. Ona ma właśnie taki nieprzyjemny poślizg. Ciężko jest panować nad nią przy dłuższych kombinacjach upperowych. Oraz zwłaszcza takie rzeczy odbijane. Jeśli lubicie odbijanki na aperze, no to tą piłką nie robi się tego przyjemnie. Sami zobaczcie na to nagranie i posłuchajcie, jak to brzmi. Więc tak, ta piłka siada na tej klatce i dosyć mocno uderza w klatkę lub w plecy, więc nie odpowiada mi w stylu upper. No dobrze, ale przejdźmy do stylu sit down. No i co dziwne, w SD to jest miodzio piłka. Naprawdę, jeśli chodzi o panowanie nad nią w kapkach, jakieś łapanie stali, nie licząc tego, że gracie przy wietrze, to wszystko naprawdę fajnie i przyjemnie współgra, więc wychodzi na to, że ta piłka jest bardzo specyficzna. Ona nie jest wszechstronna, nie jest dobra do wszystkich styli, jak oni opisują na swojej stronie, więc wszystkie kombinacje w stylu SD są naprawdę w porządku, oprócz tych rzeczy odbijanych od ziemi, wiecie, takie odbijanie piętą od ziemi. No czasami może wyjść na jaw i słaba odbijalność, więc to już zależy od tego, jak odbijecie tę piłkę.
Jeśli chodzi o cenę i dostępność tej piłki, piłka kosztuje 39 euro, czyli na przeliczenie na złotówki no to około 160 zł, więc piłka nie jest droga i jak na piłkę, która reklamuje się jako meczówka, dla porównania zwykłe meczówki kosztują około 200-300 zł, te bardziej powszechne, a piłka Control to ona kosztuje około 270 zł. Więc jeśli chodzi o tę piłkę typową do freestylu, która reklamuje się jako piłka meczowa, no to jest bardzo ładna i tania cena. Jeśli chodzi o jej dostępność, tych piłek jest mnóstwo, ponieważ to jest nowy produkt i bez problemu zamówicie ją z Francji. Przyleci do Was, ale oczywiście nie w takiej postaci, tylko będzie bez powietrza, będziecie musieli ją napompować i modlić się, żeby było jak najmniej tych fałd. No dobrze, a teraz posłuchajmy, co sądzą o tej piłce inni freestylerzy, ponieważ to, co ja mówię, to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. A dobrze będzie posłuchać innych freestylerów, co mówią o tej piłce. Między innymi Adrian Zagórski. Piłka jest fajną hybrydą dla allroundowców. Porównując ją do piłek Adidasa i opierając się na lowerowych trickach, jest ona troszkę gorsza, ale grywalna, ma dobry grip. Odbicie jest inne, dziwne, ale nie jest złe, po prostu trzeba się przyzwyczaić. Piłka sprawia wrażenie, jakby była pusta w środku, a jednocześnie zachowuje się w sposób kontrolowany. Fajna opcja dla allroundowców, polecam jeśli dochodzicie do wniosku, że meczówka to jednak nie jest to, więc w skrócie Adrian poleca ją bardziej dla osób, którzy grają allround, nie są typowymi lowerowcami. No dobrze, a teraz zobaczmy, co w skrócie mówi o tej piłce Zdzichu. Cześć, tu Zdzich. Moje odczucia na temat tej piłki są jak najbardziej pozytywne. Do tej pory próbowałem różnych gripów, była to m.in. Monta, była to Tachikara, ale były to eksperymenty nieudane. Wracałem do meczówek i okazywało się, że meczówkami gra mi się po prostu lepiej, łatwiej. Z tą piłką było inaczej, chociaż jak tylko ją dostałem, to wydawało mi się, że jest ciężka, wydawała mi się klocowata. Ale już pierwszy trening i kolejne treningi rozwiały te wątpliwości. Okazało się, że ta piłka no po prostu pasuje do mojego stylu. Jeżeli chodzi o odbijalność tej piłki, to powiedziałbym, że odbija się ona dosyć słabo, ale ja traktuję to jako plus tej piłki, ponieważ kiedy już się przyzwyczaimy do treningów z tą piłką, to ta słabsza odbijalność według mnie przekłada się na lepszą kontrolę. Też być może wiąże się ze specyficznymi trikami, które gram. Ale generalnie ja tą odbijalność traktuję jako plus. Jedynym minusem są triki w SD, gdzie odbijamy piłkę od ziemi. No i niestety przy tych trikach to czuć dosyć sporą różnicę na minus w porównaniu do piłek meczowych. No według mnie jest dobra do takich dosyć prostszych trików lowerowych, czy jakieś hopy, kółka, halfy, to jak najbardziej. Nie wiem jak z trudniejszymi trikami, to niech się jacyś lowerowcy wypowiedzą. Jeżeli chodzi o sit down, to ta piłka to jest złoto. No gra mi się ją po prostu najlepiej ze wszystkich piłek. Próbowałem ostatnio wziąć meczówkę. Jeżeli mowa o gripie, to powiedziałbym, że jest złotym środkiem między piłką meczową, która jak wiadomo bywa śliska, a urban ballem, która jest też zbyt gripowa i zbyt przyczepna. I zdarza się, że ta piłka zacina się przy blokach. To jest pośrodku i według mnie to jest w tym momencie najlepsza dostępna opcja. Oraz jeszcze zobaczmy, co ma do powiedzenia na temat tej piłki Mate Hayagos. Hi guys, I'm Mate and I'm here to give you my review about this electric ball released by Freestyle Crew from France. So, I got this beauty after winning Lubash Freestyle Night in the beginning of February. So I had spent like 1.5 months with this one, and I had two things to notice at first when I got my hands on it. So the first one is the grip. It's awesome. So I think it's so far the best one I've ever experienced with a freestyle ball. It has the same texture as the Adidas Tango 12, but somehow it's even more grippy and it never slips away from any part of your body while doing tricks. And the other thing was the bounciness. So for me it's totally different than bounciness of a match ball that I got used to in the past couple of years. But after a few trainings I got used to it and I did some decent combos with this football. So it's not only good for all-round freestyle, but it can be used for lowers also. So that's a really good point with this one. And I had one fear when I got my hands on this beauty, that the colors will make me dizzy while juggling and I won't like it, but it didn't happen at all and it won't affect your brain, so it's not a fact that you should consider if you want to buy this one. And the other thing I want to mention for the guys who make this ball,
that the painting could be improved, because I used this ball for 3 or 4 weeks, I think, and it already started to show some wear on the ball with the painting. So I think that's one part of the ball that could be improved, but it's a really good first edition football of the Footstyle Crew, and I can't wait to see the next edition of this one. So if you are an Oran freestyler or lower freestyler or whatever freestyler, I would recommend buying this one because it's a pretty good football. No i jak widzicie, niektóre opinie się pokrywają z moimi, niektóre wręcz przeciwnie. Jak sami widzicie, kwestia gustu i kwestia tego, co obecnie gracie, jak gracie, jaki macie poziom zaawansowania i czego potrzebujecie, czego oczekujecie od piłek. Ja oczekuję wygody podczas grania era, ponieważ lower to jest moja ulubiona część we freestylu, to jest coś, co najczęściej gram, ale też oczywiście nie zapominam o pozostałych stylach, o aperze i SD. Piłka jest specyficzna, jest inna niż pozostałe. Tak jak mówiłem, do lowera jest dla mnie średnia, więc raczej na typowe treningi do lowera nie będę jej brać. Jest dla mnie za lekka, tracę nad nią kontrolę, to nie jest to. Chociaż myślę, że mógłbym się przyzwyczaić, bo czasami wychodziły mi naprawdę dobre komba tą piłką. No ale dla dobrego lowerowca żadna piłka nie jest straszna, więc co tu dużo mówić, trzeba potrenować. Ale tak swoją drogą Electric mi przypomina piłkę do siatki, zresztą sami zobaczcie, ona brzmi jak piłka do siatki, wygląda tak i w dotyku ona też ma takie wrażenie jak piłka do siatkówki. No i nie wiem, taka ciekawostka, przyjemnie się nią kręci na palcu, nie ześlizguje mi się, więc działa tutaj ten jej grip. No i na sam koniec moja ocena. Tak, moja ocena tej piłki to jest 6 na 10, a średnia tej piłki, biorąc pod uwagę oceny Adriana Zdzicha i Mate Hayagosa, to średnia wygląda w następujący sposób. Więc jak widzicie, piłka jest dobra, ale nie fantastyczna. To była recenzja Electric od Just Freestyle. Mam nadzieję, że przekazałem wam wiele ciekawych i istotnych informacji odnośnie tej piłki. Zostawcie subskrypcję, jeśli jesteście freestylerami lub chcecie nauczyć się trików i zostać tymi freestylerami. Z nami na pewno nim zostaniesz. No i pamiętajcie, po prostu trenujcie.